W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy efektowne, turbo szybkie zdobienie. Tęczowe piórko z pięknymi przejściami tonalnymi. Spójrzcie z bliska. Połączenie matu i błysku. Delikatnie wypukła struktura. Bez dwóch zdań wpada w oko. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Paulina Terminator-Walaszczyk. Witajcie. Będzie nas nauczać, jak pracować szybko i efektywnie. Tak, zapraszam Was wszystkich na zdobienie, które zajmie Wam dosłownie 5 minut. Zaczynamy! Dobra informacja dla wszystkich poszukiwaczy skarbów. Część produktów, którymi dzisiaj pracujemy, zostanie objęta promocją. Tak, zostańcie z nami. Najpierw nałożymy Martini Bikini jako podkład, następnie wykonamy piórka przy użyciu 3 musów, nałożymy Tip Top i Super Matte i ponownie sięgniemy po mus żel, żeby wykończyć piórko. Którymi pędzelkami będziemy pracować? 004 do podpychania koloru pod skórki, Aquarel Sting do malowania i cieniowania piórka, 007 do zrobienia konturu. Dla tych z Was, którzy widzą musy po raz pierwszy, kilka słów na temat tych uroczych, malutkich żeli w tubce. Fakt, nie są to produkty tak popularne jak lakiery hybrydowe, ale mają szereg właściwości, o których musi wiedzieć każdy miłośnik nail-artu. Musy bardzo dobrze łączą się ze sobą i cieniują. Są tak mocno napigmentowane, że wystarczy położyć jedną warstwę, aby uzyskać finalne krycie. Nie posiadają dyspersji, więc nie trzeba ich przecierać. I właśnie dlatego to zdobienie z zegarkiem w ręku zajmuje 5 minut. Dosłownie 5 minut. Jeśli chodzi o rodzaj ruchu, jak mamy pracować, to pędzelkiem dotykamy powierzchni takim ruchem głaszcząco wymiatającym, czyli delikatnie przyciskamy i odpuszczamy. No tak jak na przykład byśmy chcieli wymieść okruszki. Nakładamy pierwszą warstwę koloru, Martini Bikini. Utwardzamy przez pół minuty i zabieramy się za drugą warstwę. Po nałożeniu koloru sięgamy po pędzelek Master Nail Art 004, nabieramy dosłownie odrobinę hybrydy na sam czubeczek włosia i spokojnym, delikatnym ruchem podsuwamy kolor pod skórki. Pracując przy skórkach zajmujemy się każdym paznokciem z osobna. Jeśli zahaczyliśmy kolorem o skórki, patyczkiem pozbywamy się produktu. Przymrażamy po kolei paznokcie w lampie. Po nałożeniu koloru na 4 paznokciach zabieramy się za kciuka. Podczas utwardzania pilnujemy, aby nie tylko kciuk, ale i cały palec wszedł głęboko do lampy. Na mały i wskazujący palec kładziemy Tip Topa i utwardzamy. To samo robimy z kciukiem. Przechodzimy do piórka. Zaczynamy od nasady. Nakładamy burleskę, robiąc dosłownie 10 szybkich ruchów pędzlem, otrzymujemy pierwszą część piórka. Następnie wycieramy pędzelek o wacik i sięgamy po topaz, który kładziemy tuż obok. Delikatnie łączymy obydwa kolory ze sobą. Uwaga! Wykonujemy dosłownie kilka ruchów, tak jakbyśmy chcieli zacząć ombre, ale go nie skończyć. Akurat w tej metodzie nie zależy nam na tym, żeby uzyskać jednolitą powierzchnię. Wręcz przeciwnie, chcemy mieć ślady pędzelka, dlatego że to one będą tworzyć strukturę piórka. Wycieramy pędzelek. Teraz sięgamy po Aquapark i robimy dokładnie to samo. Wcieramy go w topaz, a następnie czystym pędzelkiem dobieramy jeszcze więcej Aquaparku, żeby wyciągnąć czubek naszego piórka. Nakładamy na całą powierzchnię Super Matte i utwardzamy. Widzicie? Podkład piórka jest gotowy, teraz pora na kontur. Mieszamy Aquapark z Merymi, aby uzyskać błękitno-biały odcień do konturu. Nabieramy z 007 naszą mieszankę, włosie ma się napełnić kolorem. Zaczynamy od nasady piórka. Prowadzimy linię wzdłuż, trzymając pędzelek pod kątem 45 stopni. Następnie zabieramy się za poprzeczne żyłki, które fachowo w anatomii piórka nazywają się promieniami. Od nasady będą nieco grubsze, a na zakończeniach cieńsze. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund i to już! Nasze piórko jest gotowe. Teraz zabieramy się za drugi paznokieć i robimy dokładnie to samo, tylko piórko będzie odwrócone. Nakładamy burleskę, czyścimy pędzelek o wacik, dokładamy topaz, wcierając go w już nałożony kolor, ponownie czyścimy pędzelek i dodajemy Aquapark, cały czas tym samym głaszcząco wymiatającym ruchem. Nakładamy Super Matte i utwardzamy. I wymieszanym już wcześniej białym błękitem tworzymy kontur. Utwardzamy przez 60 sekund i gotowe. Widzicie? Mówiłam, było łatwiej niż się na początku wydawało. Skończyliśmy nasze zdobienie, więc pora na obiecane promocje. Ja sobie wezmę głęboki wdech, bo tego trochę będzie. Po pierwsze, lakiery hybrydowe kosztują teraz minus 15%. Wszystkie kolory. To również dotyczy gorących nowości, które wprowadziliśmy 3 dni temu.
Po drugie, jest taka zakładka wiosenne promocje i tam znajdziecie 225 produktów, które są w różnych konfiguracjach, pakietach lub mają obniżone ceny. Na przykład są pakiety 2+2, czyli kupujesz 2, a dostajesz 4, są pakiety 2+1. No trzeba sobie wejść i pogrzebać, bo tam jest bardzo dużo produktów, szczególnie do zdobień, które można wyhaczyć. I po trzecie, mamy promocję związaną z naszym bohaterem odcinka, czyli z mousse żelem. On zazwyczaj kosztuje 26 zł. Jest też w tych pakietach 2+2. Ale teraz wprowadzamy specjalną promocję dla wszystkich artystycznych dusz, dla wszystkich dziewczyn, które lubią sobie raz na jakiś czas kupić nowe produkty i potestować swoje umiejętności, techniki i nowe metody. I ten oto mus zamiast regularnych 26 zł kosztuje teraz 3 zł, jeśli wpiszesz specjalny kod ARTISTA. Jest 13 kolorów do wyboru i wszystkie 13 można wyhaczyć w tej promocji. Spieszcie się, dlatego że promocja trwa do wyczerpania zapasów. A i pamiętajcie, że można ją dostać również u naszych dystrybutorów. Jeśli poczuliście się zainteresowani promocją Artista, to się dobrze składa, dlatego że przedstawimy Wam jeszcze 2 dodatkowe wzory, jak pracować dokładnie tą samą techniką i tymi produktami. Zaczynamy od łapacza snów. Nakładamy 2 warstwy Coconut Milk na cały paznokieć, każdą z nich utwardzamy. Na szkiełko wykładamy fioletowy mus Blueberry Ice Cream, różowy Amarantello, turkusowy Topaz Blue i biały Marry Me. Pędzelkiem Aquarel Sting nabieramy fioletowy mus i bardzo delikatnie tworzymy łuk, nie dociskając włosia do powierzchni. Wycieramy pędzelek, aby sięgnąć po następny kolor. Dokładamy różowy mus po drugiej stronie łuku, żeby go wycieniować. Jeżeli chcemy, aby łuk był idealny, a chcemy, to na wacik nalewamy odrobinę wipe-offa, oczyszczamy pędzelek i poprawiamy kontur. Ponownie sięgamy po kolor różowy i ruchami głaszcząco wymiatającymi malujemy pierwszy bok piórka. Dobieramy więcej produktu i tworzymy drugi bok. Nabieramy biały mus i cieniujemy piórko, zaczynając od boku. Robimy dokładnie to samo po drugiej stronie piórka oraz wyciągamy jego czubek. Za każdym razem wycieramy pędzelek o suchy wacik. Pora na drugie, turkusowe piórko. Nakładamy turkusowy mus, tworząc pierwszy bok piórka. Wycieramy pędzelek i malujemy drugi bok. Przecieramy pędzelek i sięgamy po biały kolor, aby wycieniować piórko i wyciągnąć jego czubek. Utwardzamy przez 30 sekund. Nakładamy super mat na całego tipsa i ponownie wkładamy do lampy na 30 sekund. Teraz pozostaje nam zrobić kontur. Nabieramy biały mus pędzelkiem 007 pod kątem 45 stopni, tworzymy kontur łuku. Następnie tworzymy nitkę, aby mieć na czym zawiesić nasze piórko. Nitka przechodzi po całej długości piórka i łączy się z jego konturem. Analogicznie robimy to samo z niebieskim piórkiem. Łączymy je z łukiem, taką samą nitką i nadajemy mu kontur. Jak już powiesiliśmy drugie piórko, dodajemy kilka nitek, aby łuk powoli przybrał kształt łapacza snów. Utwardzamy przez 30 sekund. Przechodzimy do finalnego detalu. Stworzymy plecionkę. Jest to najtrudniejsza część zdobienia, dlatego na wszelki wypadek utwardziliśmy to, co już zdążyliśmy namalować. Jeśli coś nam nie wyjdzie, zmarzemy tylko plecionkę, a nie całe misterne zdobienie. Sięgamy po pędzelek 004, który zapewnia nam większą precyzję i tworzymy uwypuklenia na brzegu łapacza snów, które mają być nieco grubsze niż dotychczasowe linie. Przy pomocy sondy tworzymy pomponiki na sznureczkach. Wycieramy sondę za każdym razem, kiedy zmieniamy kolor. Jak widzicie, pomponiki są wystające ze względu na strukturę mousse żelu. Utwardzamy przez 60 sekund i gotowe! Oto ściąga, jakie produkty wykorzystaliśmy do tego zdobienia. Na koniec koronkowe róże. Róże będą mieć 3 warstwy. Pierwsza będzie najciemniejsza, druga trochę jaśniejsza i trzecia najjaśniejsza. Każdą z nich będziemy utwardzać osobno. Nakładamy 2 warstwy Be My Habibi. Na szkiełko wykładamy różową princessę, czerwoną burleskę, zielony mus Mother Nature i biały Marry Me. Każda warstwa róży będzie się składać z kilku dużych płatków. Aquarel Stingiem nabieramy różowy mus i ruchem wymiatającym nakładamy pierwszą warstwę. Zaczynamy od środkowego płatka, następnie dobieramy kolor i dokładamy boczki. Rozciągamy je w taki sposób, aby na środku została przestrzeń. Tworzymy takie same płatki, ale w kolorze czerwonym i na dole tipsa. Pracujemy ruchem głaszcząco wymiatającym. Utwardzamy przez 30 sekund. Pora wymieszać kolory pośrednie. Łączymy biały mus z różowym, aby uzyskać jaśniejszy róż oraz biały z czerwonym, aby otrzymać jaśniejszą czerwień. I zabieramy się za drugą warstwę zdobienia. Jasny róż nakładamy na górny kwiatek, pracując ciągle tym samym ruchem wymiatającym. Jasna czerwień ląduje na dolnym kwiatku i tam tworzymy kolejne płatki.
Utwardzamy przez 30 sekund. Chcemy stworzyć trzecią, jeszcze jaśniejszą warstwę, dlatego dokładamy do naszych miksów kolorów jeszcze więcej bieli. Pracujemy mixing toolem. Jest zdecydowanie najwygodniejszym narzędziem do mieszania. Nabieramy najjaśniejszy róż na sam czubeczek pędzla i nakładamy trzecią warstwę płatków bardzo blisko centrum, ale wciąż nie zakrywając środka. To samo robimy z dolnym kwiatkiem. Nakładamy jasną czerwień na trzecie piętro naszego zdobienia, nie zakrywając środka. Wycieramy pędzel i zielonym musem malujemy listki górnej róży. Odwracamy tipsa i tym samym kolorem tworzymy listki dolnego kwiatka. Malujemy jedną połówkę listka i drugą ruchem wymiatającym. Dokładnie tak samo jak wcześniej malowaliśmy piórka na różowym podkładzie i łapacz snów. Utwardzamy przez 30 sekund. Po wyciągnięciu tipsa z lampy nakładamy supermat i ponownie utwardzamy przez 30 sekund. 004 i białym musem zabieramy się za kontur, trzymając pędzelek pionowo. Tutaj kontur ma być nieregularny, taki koronkowy. Zaczynamy od wewnętrznych płatków. Następnie obrysowujemy drugą warstwę płatków, również nieregularnie. Delikatnie, nie dociskamy pędzelkiem. I kończymy na trzeciej warstwie, na której również ląduje zewnętrzny kontur. Robimy dokładnie to samo na drugim kwiatku. Uwaga, ręka może drżeć, do woli. Nie staramy się zrobić konturu prostego jak igła. To mają być pofalowane, koronkowe kwiatuszki. W tym zdobieniu im bardziej kontur wyjdzie nam pofalowany, tym ciekawszy będzie efekt końcowy. Czystym różem robimy kilka wypukłych kropek na górnym kwiatku. Czyścimy sondę i to samo robimy z czystą czerwienią na drugim płatku. Utwardzamy przez 30 sekund. Przechodzimy do konturu listków. Miksujemy zieleń z bielą. Pędzelkiem 004 malujemy środek listka i zygzaczek jako kontur zewnętrzny po jednej i po drugiej stronie. Odwracamy tipsa i robimy to samo na listkach dolnego płatka. Środek listka i zygzaczek. Następnie rozciągamy rdzeń listków przy jednym i przy drugim kwiatku. Nakładamy sondą najjaśniejszy róż do samego środka górnego i dolnego płatka. Utwardzamy. Finalny krok to stworzenie światłocieni. Białym musem rysujemy gdzieniegdzie linie na naszych listkach. Kwiatki były robione trójwymiarowo, więc listek też musi nabrać tego samego efektu, aby wkomponować się w całość. Nakładamy białe kropeczki sondą, aby wypełnić środek. Voilà! Koniec zdobienia. Zerknijcie, tymi produktami stworzyliśmy naszą koronkową różę. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy skusicie się na 5-minutowe zdobienie. Dzięki za uwagę, cześć!